nie ma czegoś takiego jak pozwolenie na latanie i filmowanie budynków przemysłowych. Jest to szpiegostwo przemysłowe. Nie, proszę pana, myli się pan tutaj. Pana oskarżę pana o szpiegostwo przemysłowe. Czy ja mam w tej chwili wyciągnąć panu przepisy prawne polskie i pokazać, że się pan myli? No Nie musi właśnie. pan mi wyciągać, bo ja się nie mylę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w sumie w okolicach Warszawy przy firmie, która się nazywa Lindab. Lindab jest to chyba producent klimatyzacji i systemów wentylacyjnych. Tu jest chyba ich fabryka. Duży budynek, ulica. Zaraz zobaczymy. Sochaczewska 144, Wieruchów. Mamy zakaz palenia. Mamy 10 km na godzinę. Budynek i otoczenie monitorowane całodobowo. A więc już na kamerach pewnie ktoś nas widzi. Albo i nie. Nie wiadomo. W każdym razie jest to kolejny duży budynek tam w oddali. Zaraz może z drona będzie trochę więcej widać. Już widzę jakieś zakazy. Tam w oddali. Aj, nie widać. Nie widać, w oddali jest taki duży zbiornik na wodę, ale z drona na pewno będzie to widać. Mówię z drona, dlatego że jesteśmy w odległości większej niż 6 km od lotniska Chopina i w odległości dużo więcej niż 6 km od Nowego Dworu Mazowieckiego, więc Warszawa-Modlin też jest daleko i mamy prawo wystartować tutaj drona i polatać nim do wysokości 100 metrów. Poczytamy chwilę, ja odwrócę się tyłem do wiatru i może przeczytamy chwilę ze strony Lindab. Lindab spółka z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Lindab, wiodącego producenta i dystrybutora produktów i rozwiązań dla budownictwa, wentylacji i klimatyzacji. A więc nie myliłem się, wentylacja i klimatyzacja. Przeczytałem to wcześniej na internecie i z tych wybranych firm, które dzisiaj sobie odwiedzamy, zapamiętałem jednak, co to jest Lindab. Nasze wyroby posiadają krajowe oceny techniczne, wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i szczegółową dokumentację, którą na prośbę klientów wzbogacamy o deklaracje zgodności i inne dokumenty. Oferują klientom profesjonalne wsparcie techniczne i projektowe na każdym etapie. O. Na stronie jest dużo więcej zdjęć różnych produktów. Zakaz palenia na terenie całego obiektu. Nie wiem, czy to widać będzie. Nie widać, za mała jest tabliczka. To wygląda na taki malutki parking. Dobra, przejdziemy szybko przez przejście, żeby nie blokować ruchu, dlatego że jak będę stał tak blisko przejścia, to tylko denerwuje to kierowców. Bo nie wiedzą, czy ja chcę przejść, czy nie, czy może w każdym momencie mogę niby wskoczyć na przejście i to jest bardzo denerwujące. Więc tutaj jest parking prawdopodobnie dla pracowników. Jest taki dziwny, bo jest bardzo wąski. Co my tu mamy? System wentylacji. Prawdopodobnie stworzony przez samą firmę Lindab. Jakiś system wentylacji. Ciekawe, jak ten budynek wygląda od góry. O, tutaj mamy kolejny zbiornik, prawdopodobnie z wodą.
system przeciwpożarowy. No i jak widać, na parkingu sporo wolnych miejsc jeszcze. Więc całkiem w porządku jest to rozwiązanie. Każdy ma możliwość wyjechać z jakimś tam mniejszym lub większym trudem, ale taki wzdłuż budynku parking, no spoko. To jest drugi budynek obok i wygląda jakiś budynek, tak? Salon z budynami, salonami, ale nie jest budynek. No ale zobacz, jest coś może to jest podobnie. Nie, to jest inny. Jeżeli uważasz, że czekasz za długo, zadzwoń do ochrony. Obiekt chroniony, ochrona Juventus. No, mam nadzieję, że nas Juventus dzisiaj tutaj nie będzie atakować. No, to się kurwa chyba zdziwisz. Co my tam widzimy dalej? Nic za bardzo nie widać. Zakaz palenia znowu. I tam jest jakiś jeszcze jeden. Jakiś jeszcze jeden zbiornik duży. Dobra, to teraz wiatr się stanowczo uspokoił. Może po prostu dlatego, że tutaj jesteśmy w bardziej zacisznym miejscu między budynkami. Więc nie będziemy długo czekać i zobaczymy, jak Lindab wygląda od góry. I co jest tam z tyłu. Oczywiście nie będziemy zbliżać się za bardzo ani do samego budynku, ani w szczególności do ludzi, ale z góry nagramy sobie jakieś zbliżenia, może uda się coś ciekawego zobaczyć. W komentarzach często pojawia się taki tekst, że próbuję upodobnić się do Audytu Obywatelskiego, do kanału Audyt Obywatelski. No raczej nie uważam, żeby kolega z Audytu Obywatelskiego potrzebował jakichś naśladowców lub jakichś uzupełniaczy. On robi na tyle dobrą robotę w tym, co robi, że według mnie nie potrzebuje żadnych uzupełnień i żadnych dodatkowych innych kanałów, które robią to samo. Jak widzicie, różnica jest diametralna, bo w przypadku kolegi z Audytu Obywatelskiego dobrym nagraniem na jego kanale jest filmik w momencie, kiedy jest interakcja z policją, tak? I taki filmik wtedy na jego kanale robi tak jakby jest największy odzew i jest najlepsza oglądalność. W tym głównie chodzi w jego filmikach, żeby edukować policję. Natomiast w przypadku mojego kanału jest akurat na odwrót. U mnie dobry filmik jest wtedy, kiedy nie ma policji i ja mogę spokojnie wylecieć dronem. Nikt mi tego nie zakazuje. Kulminacją mojego filmiku jest przelot dronem, a więc jeżeli do tego przelotu dronem nie dojdzie ze względu na policję, to mój filmik jest nieosiągnięty, mój cel jest nieosiągnięty. Więc nie wiem, jak można porównać mój kanał do kanału Audyt Obywatelski. Tylko może na podstawie tego, że w jednym z moich filmów pojawiła się policja i byłem zmuszony z nimi rozmawiać. No przecież nie będę uciekał od policji, ze względu na to, że oni chcą ze mną porozmawiać i zapytać, co ja robię. A to, że próbowałem nie dać się wylegitymować, no to chyba każdy by próbował, mający trochę zdrowego rozsądku i oleju w głowie. Oczywiście nie szarpałem się z nimi, nie biłem się z nimi, nie szarpałem się z nimi, nie próbowałem nie wylegitymować się. Oni niestety rozpoczęli procedurę przeszukania, nie przeszukania, tylko nie pamiętam, jak oni to nazwali.
W każdym razie nie jestem podróbą audytu obywatelskiego i nie robię tego samego co kolega z audytu. I każdy, kto próbuje porównać mnie do audytu obywatelskiego, niestety, no nie wiem, albo nie ogląda audytu, albo nie ogląda moich filmów. Proste. Dobra, to tyle w gestii wyjaśnienia. Spróbujemy wystartować z tym dronem. Jeszcze tutaj zgłosimy się o zezwolenie na start z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i z Agencji Żeglugi Powietrznej. I jeżeli takie zezwolenie dostaniemy automatycznie, to wystartujemy drona, zrobię checklistę, sprawdzę drona i na tym tutaj tę część filmu skończymy. Idzie tutaj jakiś pan. Ja nie wiem, czy mu przypadkiem nie powiedzieć, że będę wylatywał dronem, dlatego że słuchajcie, to nie jest tak, że ja jak mówię komuś, to jest pani, tak w ogóle, chyba, przepraszam. To nie jest tak, że jak ja mówię komuś z pracowników, że będę przelatywał dronem, to ja szukam atencji, czy ja, nie wiem, szukam zaczepki. Nie, to nie jest tak. Po prostu najzwyczajniej w świecie według polskiego prawa zabronione jest, prawnie zabronione jest pilotować drona i być zajętym rozmową lub czymś innym. Tak samo jest zabronione zawracanie, tak jakby, że tak powiem kolokwialnie, zawracanie głowy pilotowi drona podczas pilotowania drona w powietrzu. Jest to karalne i nie można tego robić, dlatego ja wolę uprzednio powiedzieć komuś, że zamierzam lecieć dronem, komuś z pracowników czy komuś z ochrony. Daję tym samym tym osobom, tej firmie, przedstawicielom tej osoby szansę kilkunastominutową czy kilkuminutową szansę na wyjście, na porozmawianie ze mną, na dowiedzenie się, o co mi chodzi, co ja tu będę robił. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania, ja niczego nie ukrywam, ja nie robię nic niezgodnego z prawem, po pierwsze, więc nie mam nic do ukrycia. I w momencie, kiedy nie ma więcej pytań, kiedy firma jest powiadomiona, że ja będę latał dronem, to ja wtedy sobie startuję i mam wtedy przynajmniej jako taką pewność, że nikt nie będzie mi przeszkadzał i mnie rozpraszał podczas bycia w powietrzu, podczas pilotowania drona. I tylko i wyłącznie o to tu chodzi. Dobrze, więc spróbujemy podejść do tej osoby. Halo, dzień dobry. Proszę pana, ja robię krótki film na temat tego budynku z zewnątrz. Ja nie mam zamiaru wchodzić tutaj na teren. No idzie tam na prawo, Aha. do tej głównej bramy. Aha, Tam za płotem jest kierowca. Tam coś robią. aha. Tam się pan zapyta. No ja wiem. Tam jest, za przystankiem jest główna brama. Tak. I oni tam robią po lewej stronie. No dobrze, to ja pójdę tam i powiem. Ja po prostu z chodnika tamtego robię sobie krótki filmik dookoła całego budynku i jeszcze na koniec tego filmiku ja chciałbym przelecieć dronem nad tym budynkiem i zrobić takie fajne ujęcie z góry. Bo tam jest kierownik i tam pan wszystko się robi. Dobra, w porządku. Oni robią tutaj od razu przy tej... Ja widziałem. W kamizelce zielonej. Tak, Jak ma na imię kierownik? no moje szefy do niego. No tak. To tak jak syn albo córka do rodziców mówi mamo, tato, ale nie po imieniu. Taki pan do szefa mówi szefie. Proszę pana, a co tutaj? Tutaj klimatyzacja i Zdzisław, tak? Klimatyzacja i systemy wentylacyjne tutaj są produkowane. Na całą Polskę.
Ja na internecie już sprawdziłem. Ja tylko sprzątam. Pan tylko tutaj jest od konserwacji powierzchni płaskich, zewnętrznych. Teraz mogę to. Na zewnątrz też. Długo pan pracuje w tej firmie? Rok. A, no to w porządku. Teraz najlepszy sezon na taką pracę, bo zimą to chyba nie bardzo. Ciężko. Zimą to wydaje traktor. No właśnie, zimą traktor. Ten parking mi się tutaj spodobał, jak tak przyszedłem. Fajne rozwiązanie, pomimo że jest wąski, to tak poustawiane są auta w porządku, każdy tyłem parkuje. A nie każdy, jeden tam się wyłamał. Ktoś nie parkuje tyłem. Aha, no to pan powiedział, że to mama, to nie ja. No bała się. No ale fajne rozwiązanie, w porządku. I zrobiony jest ten taki polbruk z prześwitem na trawę. Fajna sprawa. Fajne. Dobra, to ja idę tam, nie będę panu... Oni tam robią. Tak, ja widziałem. Dobra, to idę tam i powiem. Dobra, w porządku. Dziękuję, miłego dnia. Jak najbardziej legalne jest przejście tutaj przez ulicę, dlatego że przejścia nie ma w odległości 100 metrów od tego miejsca, więc sobie spokojnie na luzie przechodzimy. Widzę już panów kierowników. O, pan z ochrony chyba. Pan kierownik i pan z ochrony są tutaj. Z oddali pewnie nie będzie ich widać, no ale to nic. No, zobaczymy, czy ktoś będzie chciał do nas podejść. Idzie tutaj jakiś pan. Czy pan idzie w tym kierunku, czy nie? Chyba tak. No to co? Nie pozostaje nic jak podejść bliżej i krzyknąć do pana Zdzisława. Dzień dobry! Czy pan Zdzisław może jest tutaj? Czy ja mogę podejść? Dobrze, dziękuję. Schowam trochę kamerę. Żeby po prostu nie musieć pana później wymazywać. Żeby nie musieć pana wymazywać, to ja po prostu opuszczę kamerę niżej i go nie nagram. Tu jest domofon, ochrona. Zakaz palenia na terenie obiektu. No i co, kolejna skrzynka elektryczna i nic tu więcej ciekawego nie ma. Całkiem zwyczajne miejsce. I tak tu jest, w polu. Dzień dobry panu. Ja nagrywam podłogę. Nie nagrywam pana. Dobrze, to ja zrobię tak. Pomimo, że mam prawo pana nagrać i nie ma z tym żadnego problemu. Ja jednak mam prawo zachować swój wizerunek i grzecznie posiadam do pana. Tak jest. Bo nasza rozmowa może się szybko skończyć. Pana wizerunku nie mam zamiaru udostępniać, a jedynie to jest niezgodne z prawem w Polsce. Udostępnianie wizerunku. Proszę pana, przepraszam pana bardzo, że zajmuję panu czas. Nie miałem takiego zamiaru, ale spotkałem tam w ogóle po drugiej stronie budynku pana od konserwacji powierzchni, co zamiatał, i pan mi powiedział, żeby porozmawiać z panem Zdzisławem, szefem, tutaj kierownikiem w sprawie takiej, że ja po prostu chcę przejść chodnikiem dookoła budynku, nagrać budynek. Po prostu interesują mnie takie przemysłowe budynki. Fabryki, które coś robią ciekawego w Polsce. Wiem, że wy produkujecie tutaj klimatyzację i zajmujecie się systemami. Z naszym działem marketingu trzeba by się było skontaktować. Prosiłbym o... Chodzi o to, proszę pana, że ja nie chcę wejść na wasz teren w jakikolwiek sposób. Z zewnątrz chodnika, ze ścieżki rowerowej, po prostu nagrywam z zewnątrz budynku
zewnątrz budynku, nie w środku to co macie. Ja pana nie znam, nie wiem, kogo pan reprezentuje. Ja panu na wszystkie pytania odpowiem. Jasne, ale wie pan, ale ja tak szczerze mówiąc, to nie lubię tak z biegu spotkać się z kimś, bo ktoś ma chęć ze mną porozmawiać. Proszę pana, Proszę mi wybaczyć. chodzi- Prowadzimy jakieś prace. Może pan do nas napisać. Rozumiem pana. Pan to gdzieś będzie chciał w mediach społecznościowych. rozumiem pana w zupełności. Nie chciałbym, wie pan, naprawdę. Rozumiem. Ma włączoną kamerę. Proszę pana, dobrze. Proszę pana, bardzo ważna kwestia, po co ja do pana podszedłem? Tylko chcę panu powiedzieć, po co podszedłem. Jedno zdanie i już uciekam. Zamierzam przelecieć nad Lindabem dronem i z drona z góry zrobić fajne ujęcie. Niech mi pan da dokończyć. Niech mi pan da dokończyć zdanie. Z góry chcę... Słucham? Proszę pana, niech pan ze mną porozmawia. Proszę pana. Proszę pana, porozmawiajmy o tym, jeżeli pan się nie zgadza. Ale to bardzo niekulturalne było, co pan zrobił w tym momencie. No niestety. Niestety pan nie chciał. Poczekam jeszcze chwilę. Pan jeszcze tutaj stoi. No bardzo niekulturalnie się pan zachował. W momencie rozmowy, w połowie zdania odszedł i nie chce dalej rozmawiać. No nie wiem, zobaczymy. W tej chwili rozmawia przez telefon. Czy będzie chciał dalej rozmawiać, czy nie. Poczekam jeszcze minutę i uciekam. Przepraszam pana za ten kłopot, no. Proszę pana, ja kompletnie nie słyszę, co pan mówi. Ale czy zgadza się pan na przelot, czy nie? Halo? Ja nie słyszę. Proszę pana, ja nie słyszę, co pan mówi. Proszę pana, ja z przystanku wystartuję drona i przelecę nim nad budynkiem. Dziękuję, do widzenia, przepraszam za kłopot. Proszę pana, za nieuzasadnione wezwanie policji są sankcje karne. Dobrze, proszę bardzo. Czy ja mam poczekać? Czy pan wzywa w tej chwili? Dobrze, no. Pan nie chciał rozmawiać, pan wzywa policję. No dobrze, to idziemy na ten nieszczęsny przystanek. I zobaczymy, jak wygląda budynek od góry. Ja tutaj spauzuję na chwilę wideo, rozłożę się ze sprzętem, wypełnię listę, poproszę o zezwolenie w aplikacji i rozpoczniemy nagrywanie od nowa. Dobrze, jest tutaj jeszcze jakiś pan inny. Może pan będzie bardziej chętny do rozmowy. Przepraszam bardzo, czy ja mogę z panem porozmawiać? Proszę pana, dla mojego bezpieczeństwa ja niestety nie mogę tego zrobić. Jedyne co ja mogę zrobić, to ja się odwrócę od pana. Nie? Proszę pana, nie może pan mi mówić w strefie publicznej, ja jestem na ścieżce rowerowej, co ja mam robić? Mogę. Oczywiście, jest to jak najbardziej zgodny z prawem. Nie mogę jedynie pańskiego wizerunku udostępniać. Proszę pana, za nieuzasadnione wezwanie policji są sankcje prawne. Znam, jeżeli policja będzie mnie podejrzewała o szpiegostwo przemysłowe, to po pierwsze jest z powództwa cywilnego.
Ja bardzo chętnie na pana wszystkie pytania odpowiem, wyczerpująco na każde pytanie, ale proszę nie podchodzić do mnie z taką manierą. Rozumie pan? Podchodzi pan, mówi mi pan, co ja mam robić natychmiast. Ja chcę z panem bardzo kulturalnie porozmawiać i wyjaśnić, co ja chcę robić. Czy ja mogę podejść bliżej, żebyśmy nie musieli krzyczeć? Jeszcze raz? Ja nie chcę wejść na pana teren, bardzo przepraszam. Czy mogę podejść bliżej do pana? Dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy, że nie musimy teraz krzyczeć. Proszę pana, ja jestem z kanału Tomasz Audytowicz. Interesują mnie budynki przemysłowe w Polsce. Państwa budynek na internecie wydał mi się bardzo ciekawy. Produkujecie klimatyzację, produkujecie systemy wentylacyjne. Tu jest chyba, nie jestem jeszcze tego pewien, ale nie chcę po prostu pytać pana o takie sprawy, bo wiem, że pan ze względu na tajemnicę służbową nie udostępnił pan takich informacji, ale wydaje mi się, że produkujecie nawet tutaj te systemy klimatyzacyjne, co jest bardzo ciekawe dla mnie i dla moich widzów. Rozumie pan to? Rozumiem. Dalej. Z zewnątrz budynku nigdy nie wchodzę na państwa teren. Chcę sfilmować wasz budynek dookoła, omawiam co czytam na stronie internetowej, już to zrobiłem oczywiście. Przeczytałem wszystkie informacje na waszej stronie internetowej. Ludziom się to po prostu podoba. Chcą widzieć, co jest w ich rejonie, jakie są fabryki, jakie są firmy, jak rozwija się region. Rozumie pan? Dalej. Końcowym etapem mojego filmu jest to, że ja sobie odchodzę dalej, z dala od ludzi, żeby nikomu nie przeszkadzać. Proszę o zezwolenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który zarządza przestrzenią powietrzną w całej Polsce. Proszę o zezwolenie Agencji Żeglugi Powietrznej, która udostępnia informacje na swojej stronie, gdzie można latać i nie można latać. Wystartowuję drona, wszystko w ramach prawa, wszystko zgodnie z prawem, przelatuję nad budynkiem w odległości zgodnej z prawem, nagrywam to, co widać z góry, może coś ciekawego widać, może widać panele słoneczne, może widać jakieś systemy klimatyzacyjne na dachu, czego ludzie nie mogą normalnie zobaczyć jadąc tutaj ulicą. Film trwa około 4 do 5 minut. Ląduję dronem, przechodzę na drugą stronę ulicy, idę na następny budynek, akurat tutaj następny budynek jest po Jak pan przeciwnej chce stronie. nad tym budynkiem, to panu nie... Ja zadzwonię najpierw na komendę policji I... i Wie pan, co to jest za budynek? domyślam się, że jest to PKO BP, Tak. ale jest to data center. Tak. No Więc jeśli pan chce ryzykować, to... Oczywiście, to jest głównym celem, dlaczego ja tutaj z drugiego końca Polski przyjechałem. No to inaczej, to najpierw niech pan tam porozmawia, taka moja rada, bo to jest ściśle tajny, Dobrze. ściśle strzeżony budynek. Dobrze. I tam naprawdę. Dobrze, jestem... Myślę, że za chwilę ktoś się tam z ochrony pojawi. Proszę pana, ja robię takie rzeczy, to nie jest moja pierwsza taka sytuacja. Ja robię research na początku, ja wiem, gdzie ja mogę wejść, nie mogę. Wiem, że to jest wasz teren, ja sprawdziłem, która działka należy do was, sprawdziłem, który pas zieleni należy do was, dlatego zapytałem pana, czy ja mogę tutaj podejść. Proszę pana, to nie chodzi o to, my nie jesteśmy jakąś ściśle tajną firmą, która tutaj ukrywa cokolwiek. Dobrze, To, to co pan fajnie, mówi, ciekawe. to, co pan mówi, to zdecydowanie pan rację. Jeśli ma pan pozwolenia na używanie drona, to ja panu nie mogę go zabronić używać, bo są od tego inne służby. Tak, Tak jest. Natomiast kolega do mnie przyszedł i zanim pan cokolwiek zaczął kręcić i nagrywać, wystarczyło przyjść, powiedzieć to, co pan teraz mówi. Oczywiście byście się na to nie zgodzili. Absolutnie. A jak ja mam prawo się tego na to nie zgodzić? Powiedziałby pan, że pan nie wyraża zgody i mogłaby wyniknąć z tego powodu kłótnia, a ja nie chcę doprowadzać do W momencie, kłótni. gdy mi pan tłumaczy, co pan chce zrobić, to Mhm. jest zupełnie inna rozmowa niż widząc osobę, która chodzi dookoła obiektu Dlatego i ja- filmuje bez żadnej informacji. Rozumiem. Jeśli Dlatego ja... przychodzi pan i mówi pan, co pan chce zrobić, jak pan chce to zrobić i jaki jest cel tego, to ja sobie zaraz sprawdzę, co pan mówił, pana stronę i tak dalej, Dobrze. to jest zupełnie inna rozmowa. Dlatego ja podszedłem i chciałem z kimś porozmawiać. No pan niestety nie chciał ze mną rozmawiać. Czy wie pan, W ten sam sposób rozmawiam z panem, jak rozmawiałem tutaj z panem. No znaczy, niestety. ja nie widzę powodu, żeby pan to kręcił. Dobrze, no to ja poczekam na ochronę w takim razie i... A co powiedzieli? Co powiedzieli? Oczywiście, wie pan, jeżeli pan chce latać nad dronem, nad naszą firmą, to oczywiście nie wyraźnie zgody na to. Ja rozumiem. Ja z tego powodu podchodzę do panów tylko i wyłącznie, żeby panów poinformować. Ja proszę pana, z całym szacunkiem do pana i do pana, ja nie proszę o panów zgodę, naprawdę. Ja mam zgodę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego Ale nie do latania nad budynkiem. do latania nad tym konkretnym budynkiem oraz nad tym. Pokazać zgodę. Proszę pana, no nie jest pan urzędem obowiązany. Więc wezwę ochronę i wezwę policję. Policja również nie jest. To znaczy oni mają swoje, policja ma swoje metody, żeby sprawdzić, czy ja mam takie pozwolenie. Ja im oczywiście pokażę to pozwolenie.
policja stwierdzi, że ma pan takie pozwolenie, chociaż nie ma czegoś takiego jak pozwolenie na latanie i filmowanie budynków przemysłowych. Jest to szpiegostwo przemysłowe. Tajemniczy Don Pedro. Szpieg z krainy deszczowców. Nie, proszę pana, myli się pan tutaj. Pana oskarżę pana o szpiegostwo przemysłowe. Czy ja mam w tej chwili wyciągnąć panu przepisy prawne polskie i pokazać, że się pan myli? No Nie właśnie. musi pan mi wyciągać, bo ja się nie mylę. Ja tu jestem kierownikiem. Nie chce pan naprawdę Lata zobaczyć. pan nad prywatną firmą. Tak, proszę pana, nie ma w Polsce innej możliwości latania helikopterem, dronem czy samolotem, jak nad Ale prywatnymi ja nie mówię o obiektami. lataniu, tylko mówię o nagrywaniu, filmowaniu. Również, jeżeli ktoś siedzi w samolocie, proszę pana, Proszę zaryzykować. proszę pana, niech pan jeszcze nie odchodzi, niech pan posłucha, co ja teraz powiem. Jeżeli osoba albo firma przelotuje na przykład balonem nad prywatnymi obiektami, czy nad obiektami firmowymi i ktoś z aparatu filmuje, to według pana ten ktoś łamie prawo? Tak. No, Nie, no w momencie, gdy opublikuję to. dokładnie. W momencie, jak ktoś opublikuje wizerunek pański. Nie mój wizerunek. Mówię o szpiegostwie przemysłowym, to jest zupełnie co innego. Nie ma czegoś takiego jak szpiegostwo przemysłowe w moim przypadku. To ma pan... Nie, w moim przypadku, proszę pana. Dobrze, no to... Pan, ja nie wiem, jaka jest pana intencja. Dla mnie filmuje pan budynek przemysłowy Proszę należący pana. do naszej firmy. Proszę pana, Ja czego- nie wiem, jak pan to wykorzysta. Proszę mi powiedzieć, Może mi pan mówi, czy ma pan coś do ukrycia tutaj takiego, co obawia się, że ja to nie zobaczę? ma żadnego znaczenia. Czy to, że ja przejdę tutaj, To nie ma żadnego czy to, że ja tutaj znaczenia. przechodzę ulicą i ścieżką rowerową i widzę i nagrywam to, co widzę, proszę pana, jeszcze raz powiem, czy to, że ja przechodzę tutaj ścieżką rowerową i nagrywam to, co widzę oczami, to według pana jest szpiegostwo Ja przemysłowe? pana tylko informuję. Za chwilę przyjedzie ochrona, a jeśli uruchomi pan drona i zobaczy drona latającego nad budynkiem, wezmę też policję. Dobrze, ja wzywam policję na początek. Można pana godność? Dobrze, dziękuję. No to chyba... Proszę wezwać policję. Dobrze, ja przejdę sobie spokojnie na drugą stronę ulicy. Jeśli uruchomi pan drona i będzie pan latał nad budynkiem, jeśli będzie pan latał sobie poza obszarem budynku, nie ma problemu. Proszę pana, nie ma, bo musi pan zrozumieć zasady, że nie ma czegoś takiego jak poza obszarem budynku. Każdy teren jest czyimś terenem. Rozumie pan? Jeżeli ja łamię prawo według pana, latając nad pana budynkiem, to ja będę również łamał prawo tam, gdzie pan mówi, że mam latać. Ja nie wyrażam zgody panu na... Ale to nie jest tak w Polsce, że ja muszę rozmawiać z ludźmi, żeby przelecieć dronem. Ja muszę rozmawiać z urzędem, który jest odpowiedzialny, który jest właścicielem. Tak, że pan może sobie bezkarnie przychodzić i nagrywać cokolwiek się dzieje. Oczywiście, że jest. Nie, to Od jest tego są, przemysłowy, proszę pana, od tego są urzędy, które to regulują. Ale urząd reguluje pozwolenie pana na to, żeby pan dronem latał po niebie, a nie nagrywał budynki przemysłowe. Nie ma to Urząd żadnego... lotnictwa nie reguluje pozwolenia na filmowanie budynków, tylko na to, żeby pan latał dronem, a nie filmował. Ale Urząd Lotnictwa Cywilnego reguluje jakim dronem? Jeżeli jest dronem z uruchomioną kamerą, oni nie mają wpływu na to, proszę pana, oni nie mają wpływu na to, jaki ja budynek filmuję. Oni mi dają zezwolenie na filmowanie każdego Ja budynku. pana poinformowałem. No dobrze, Ile przyjedzie ochrona, a jeśli zobaczę latającego drona nad firmą, wezwę policję. dobrze, więc uważam naszą rozmowę za wyczerpaną. Dziękuję panu bardzo i przepraszam za kłopot. Kłopot to pan sobie dopiero narobi. No dobrze, proszę pana, ja nie jestem pierwszy raz w takiej sytuacji. I bywało tak nawet, że nad budynkami z bardzo silną ochroną ja startowałem drona w obecności policji. Czy pan słyszy, co ja mówię? Pana, mnie nie interesuje. Ja nie znam pana intencji. Nie wiem, po co pan to w ogóle robi. Ja panu powiedziałem, że ja odpowiem na wszelkie pana pytania wyczerpująco. Trzeba pan odpowiedzieć. Natomiast to, co mi pan mówi, ja tego nie przyjmuję. Dobrze, Nie widzę powodów, dla którego miałby pan nawet naszą firmą filmować budynek. dobrze. Dobrze, ja rozumiem. Ja poczekam na ochronę, tak? Ochrona jest wzywana. Może pan robi, co pan chce. To jest pan na zewnątrz. Ja pana nie będę mówił. Pan jest osobą... Dobrze, ja tylko ze względu na kulturę osobistą panu mówię, że poczekam. Jeśli chodzi o pana kulturę, to najpierw trzeba użyć, a później kręcić. Proszę pana, ja nie wystartowałem jeszcze drona. Dlatego ja podszedłem, żeby kogoś poinformować. Jeszcze, ja rozumiem, ja doceniam to, że pan... Wyrażam zgody na to, żeby pan latał nad firmą dronem filmował. Proszę pana, przyjąłem to do wiadomości, dziękuję. Chodzi o to, że ja ze względu na to, że niezgodne z prawem jest pilotowanie drona i rozmowa, bycie zajętym rozmową z innymi osobami, dlatego ja chciałem panów wcześniej poinformować, zanim wystartowałem drona, żeby po prostu do mnie nikt nie podchodził w momencie, jak ja jestem dronem w niebie. Nie, to ja wcześniej po prostu poczekam na nich. Dobrze, dziękuję i przepraszam za kłopot. Weźmie policję, jak przyjedzie ochrona, a będzie pan latał nad terenem, to wychodzi. Nie dziwmy się, że to doszło do sytuacji. Bo my nie wiemy, my się przedstawiliśmy. On
wie pan, Kim pan jest? Kogo pan reprezentuje? Proszę pana, no nikogo nie reprezentuję. Jestem tak zwanym publicznym reporterem. No, no nikim nie jestem. Proszę pokazać legitymację. Proszę pana, wie pan co to jest reporter publiczny? Mamy asortyment jakiś. A ja jestem, wie pan, policjant publiczny, no i wie pan, takie gadanie, teraz pan. No jakie gadanie głupot, no. Tak, dokładnie. Nawet, proszę pana, nawet jeśli miałbym legitymację reporterską, czy uważa pan, że pan jest urzędem odpowiedzialnym za legitymowanie osób? Ja nie poprosiłem pana o legitymowanie, ja nie mam prawa pana legitymować i No właśnie. sprawę, czy pan się nazywa tak, jak pan się przedstawił. To, No właśnie. Ja tego nie robię. No. Pan zadał krótkie pytanie. Czy może pan przelecieć nad naszą Nie. profilową? Nic takiego nie pytałem. Chciałem pana tylko poinformować, że ja będę przelatywał dronem, żeby nie było takiej sytuacji. Ja po prostu chciałem z dobrej woli, chciałem po prostu poinformować was, że jeżeli... Czy mamy swoje tajemnice zawodowe, firmowe? Dlatego na przykład klienci, jak przyjeżdżają do nas do firmy, to nie wchodzą gdzie chcą, tylko wchodzą tam, gdzie my ich zapraszamy. Tak? Są pewne reguły ustalone i nie można być sobie, że każdy przyjdzie z kamerą i będzie filmował. Może dzisiaj... Ale dlatego ja nie chcę wejść na pana teren. Dlatego ja nie chcę wejść na pana Ale teren. wleci pan. To Nie, ja nie wlecę na pana teren. Proszę pana, to, że technika ci pozwala na to, że może pan być na drugim końcu Polski, a tutaj filmować, to nie znaczy, że może pan sobie to wykonywać dowolnie, no. To jest No. równoznaczne z tym, jakby pan przyszedł na teren firmy i zaczął sobie chodzić z kamerą filmować. No proszę pana, przepraszam bardzo, ale nie mogę się z panem zgodzić, no. Ja panu Od tego są urzędy, które wyznaczają strefy, w których można, w których nie można latać. Tu akurat sprawdziłem. Ja robię porządny research na początku. Latać i filmować. Proszę pana, są odpowiednie reguły w stosunku do dronów z kamerą. Reguły do dronów bez kamery są różne dla reguł dronów z kamerą. Nie mogę podlecieć do pana. będzie filmował i opublikuje pan film, oskarżę pana o szpiegostwo. Dobrze. Nie wiem, na czyje zlecenie pan działa. Na żadne. Już panu odpowiadam na to pytanie. No dobrze, ja panu odpowiadam. Musi mi pan zaufać. No nie mogę, proszę pana, no proszę wybaczyć. No przynajmniej w tej kwestii, że ja nie... Jak ja mogę panu zaufać? Przychodzi pan z zewnątrz, chodzi pan dookoła, kręci kamerą. Drogi panie, słyszał pan kiedyś naprawdę o czymś takim jak szpiegostwo przemysłowe? Czy osoby szpiegujące przemysłowo podchodzą do bramy, wołają pana, halo, proszę pana, ja tu nagrywam. Czy naprawdę tak według pana się zachowują szpiedzy przemysłowi? Poważnie? No niech pan nie żartuje. Pana, ja nie mam prawa sprawdzić, co pan nagrał. Szpieg przemysłowy może przejechałby tutaj jakimś samoautem, busem z przyciemnionymi szybami. Proszę pana, ja nie mam prawa sprawdzić, co pan nagrał, co pan zarejestrował, tak samo co pan zarejestruje drogę. Ale naprawdę obawia się pan... W wysokości 50 metrów zrobić zbliżenie do każdego drobnego szczegółu. Taki właśnie mam zamiar. No właśnie, dlatego ja pan oskarżę, myślę, że będzie miał pan problem. Nie będę miał problemu, bo szpiegostwo przemysłowe musi pan udowodnić. Ale że ja to przekazałem jakiejś firmie, tak udowodni to pan. Że ja przekazałem... Publikował pan to... To nie jest żadne szpiegostwo przemysłowe, każdy może coś takiego opublikować. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze raz, już chyba czwarty. Nie wyrażamy zgody, jedzie zaraz nauka interwencyjna. Dobrze. Dobrze, ja doceniam panów czas i przepraszam za to, że... Niemożliwi latanie. Dobrze. No to trudno, no to wtedy nie będę leciał. Jeżeli ochrona dojdzie, jeżeli dojdzie do przemocy fizycznej, To jest profesjonalna firma, nikogo nie będzie film, natomiast nie umożliwi panu tego. dobrze. Ja mam nadzieję, że ochrona przyjedzie kompetentna i będą po prostu znali przepisy bardziej niż panowie. Dobrze, dziękuję bardzo i przepraszam, że zabrałem panom czas od pracy. Dobrze, no to staniemy tutaj na przystanku. Tak jak wcześniej mówiłem, poczekam chwilę na ochronę. Przygotuję się ze sprzętem, zobaczymy co dalej z tego wyniknie. No nie spodziewałem się, że w takiej zwykłej firmie nie mającej z pozoru nic do ukrycia będą takie kłopoty. No ale trudno. Widać tak tutaj musiało być. No nic, spauzuję na chwilę nagrywanie i przygotuję się do startu dronem. Drogi widzu, dziękuję, że dobrnąłeś do tego momentu mojego nagrania. Jak widzisz, nagranie ma już ponad 40 minut.
pomimo że starałem się przyspieszać momenty, w których nie działo się nic ważnego. Postanowiłem dać ochronie budynku 10-15 minut na przejazd i w tymże czasie, korzystając z okazji bycia na miejscu, w okolicach, jak to pan dyrektor Lindau powiedział, tego ściśle tajnego, chronionego budynku, którym jest słynne PKO BP Data Center, postanowiłem tenże budynek nagrać, tym samym rozpoczynając kolejny odcinek. Jednak jako, że zazwyczaj na koniec swoich odcinków staram się zrobić taką niewielką zajawkę, pokazując co się będzie działo dalej, to informuję, że ochrona jak najbardziej pojawiła się, a policja z tamtejszej jednostki zrobiła na mnie wspaniałe wrażenie. Tak więc w następnym odcinku będzie ciąg dalszy z tego mojego spaceru po tutejszej okolicy, a druga część odcinka z fabryki Lindab, de facto bardzo krótka, bo dosłownie kilkuminutowa, będzie jeszcze później. Dodatkowo wprowadziłem na moim kanale pewien rodzaj zabawy, w której mogą wziąć udział widzowie mieszkający niedaleko miejsc, które odwiedzam w swoich nagraniach. Wszystko to jednak w przyszłych odcinkach. Tak więc sugeruję wciśnięcie dzwoneczka powiadamiającego o moich nowych filmach, żeby być na bieżąco, jak tylko zamieszczę nowy odcinek. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.